Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maciej Boryczko, a to jest Studio Gesell. Moim gościem dziś jest Agnieszka Sławomirska, szefowa Galaktyki Nieruchomości, osobowość związana z nieruchomościami komercyjnymi, a dziś będziemy rozmawiać o windykacji należności. Cześć Agnieszka. Cześć Maciek, nawet Ci się zrymowało pięknie. A co takiego? Bo Nieruchomości należności. Nieruchomości należności. No to... Windykacja należności, zgadza się. Czyli temat niekoniecznie miły, ale bardzo na topie obecnie, bo jest problem z egzekwowaniem należności. A jeśli ktoś uważa, że tak nie jest w Galaktyce Nieruchomości, no to niech ogląda nas dalej. To jest w niej za krótko. Tak, to jest w niej za krótko, albo może troszkę udaje, że nie wie jak jest. Dziś mamy dla Państwa dwa bloki tematyczne. Jeden blok będzie odnosił się do przepływów finansowych i do przedstawienia Państwu tej mikrogalaktyki nieruchomości na przykładzie budynków biurowych, choć tak naprawdę ta sytuacja ma miejsce chyba we wszystkich nieruchomościach komercyjnych, więc powiemy trochę o tym, jak jest układ personalny w takim setupie i opowiemy później również o tym, jak możemy na zasadzie trochę case study przewidywać przebieg procesu windykacji należności. Jak to widzisz, Aga? Wypada mi jedynie powiedzieć, zgadzam się z przedmówcą. Ile czasu zajęło nam doprecyzowanie tematu rozmowy? Jako prawnikom długo, ale przyjmijmy tutaj dla widzów, że było to turbo 43 szybko. sekundy. Ja patrzyłem na telefon. No dobrze, no to lecimy. Aga, biurowiec, taki aset. Jak to wygląda? Powiedz proszę, jest najemca, jest wynajmujący, ale to nie są wszystkie postaci dramatu, są również inne osoby. Nie, w całej sztuce jest bardzo dużo różnych aktorów. Wymieniłeś tylko kilku, bo biurowiec, czy każda jedna nieruchomość, taka, w której jesteśmy dzisiaj na przykład, tak? Czyli ta akurat jest nieruchomość biurowa, ma właściciela, ma najemców, tak jak tutaj jesteście kancelarią, która jest najemcą, ale wokół właśnie rozgrywa się cała akcja dodatkowa, czyli Wy macie swoich dostawców, tak? Właściciel ma swoich dostawców, budynek, w którym jesteśmy jest obsługiwany tak, żeby on mógł działać, żeby było światło, żebyśmy mogli tutaj nagrywać ten materiał. I w związku z tym... Czyli są media, jest prąd, jest woda. Tak, i to nie jest takie oczywiste, że to się tak bierze znikąd, Tylko bo tym to wszystko, trzeba zarządzić. Tak, to wszystko muszą dostarczyć określone firmy, organizacje, no i ktoś się musi tym wszystkim zaopiekować. Czyli dalej mamy właściciela, mamy najemcę, mamy zarządcę takiego budynku, który właśnie dba o to, żeby tego światła nie zabrakło. No i mamy też szereg innych dostawców, którzy świadczą wszelkiego rodzaju usługi potrzebne, tak, ochrona, obsługa techniczna, dostarczanie zieleni, tak, wszystko cokolwiek, co jest potrzebne dla nieruchomości, żeby ona prawidłowo funkcjonowała. Media, tak, bardzo istotne. Długo moglibyśmy tutaj to wymieniać, natomiast każda z tych firm jest fit-outy, tak, czyli aranżacje, czyli prace remontowo-budowlane, tak, które polegają zazwyczaj w przypadku najemców na dostosowaniu powierzchni do potrzeb najemcy, no ale w budynku też robi się remonty, przebudowy, rozbudowy, więc są to firmy remontowo-budowlane. Finansujący, bank, no musiałeś to wyjąć oczywiście, ale dobrze, finansujący bank, o co chodzi? Taka nieruchomość, w której jesteśmy, no ona za coś jest finansowana. Właściciel musi za coś kupić, tak? Kupuje za pieniądze swoje, bądź... często czasem też zrefinansować, nie? Bo to chyba też tak działa, że wykładamy środki, później rolujemy, w jakiś sposób dochodzą kombinacje alpejskie, jak zrobić to optymalnie. Tak, no i takie nieruchomości jak ta w większości są kupowane po prostu, są w kredycie, tak jak nasze mieszkania czy domy. Tutaj schemat jest bardzo podobny. Troszkę są inne zależności, jeśli chodzi o relacje właściciel budynku a bank, no bo tutaj są większe obostrzenia. Bank bardziej kontroluje to, co się dzieje, czy budynek jest wynajęty, czy dobrze działa, czy dobrze performuje. No i jeśli budynek jest wynajęty 100%, najemcy płacą, są dobre te przepływy pieniężne, no to bank mówi, są dobre zabezpieczenia. Tak, udzielam Wam dalej, jest refinansowanie, czyli odnawialny jest kredyt na taki budynek, no i bank mówi, Szanowni Państwo, jest dobrze, nie stwarzacie problemów, wznowimy ten kredyt, tak, czy linię kredytową nową otworzymy, albo macie kredyt, albo dostajecie kredyt, albo nie dostajecie, tak? I to jest dobry scenariusz. To znaczy, to jest dobry scenariusz, kiedy wszystko się spina. Tak, to znaczy, bank dostaje swoją część, swoją ratę, nazwijmy to, wynajmujący dostaje swój czynsz, najemca
jest dobrze prosperującą firmą prawniczą i płaci ten czynsz. Tak, Fitautowiec dostaje swoje wynagrodzenie i wtedy Tak, wszyscy są wynajmujący zadowoleni. płaci, czy najemcy i wynajmujący Tak. płacą firmom, które obsługują budynek, żeby ten Bo to budynek zazwyczaj mógł działać. wynajmujący to organizuje, albo zarządca, prawda? A o czym mówisz? Mówię o kosztach i o całej tej obsłudze technicznej, Tak. która jest Tak. w tle i za to Tak. płaci wynajmujący, czyli to albo zarządca, który działa w imieniu Tak, wynajmującego. dokładnie tak, zgodnie z przepisami tak to działa, że budynkiem musi się zajmować właściciel, a właściciel może mieć pełnomocnika, którym jest zwykle zarządca, no i zarządca w imieniu właściciela robi to, co powiedziałeś, czyli podpisuje umowy z różnymi firmami na obsługę nieruchomości, tak żeby to sprawnie działało. No i jeśli wszyscy wszystkim płacą tyle, ile powinni, czyli 100% terminowo, no to jest ideolo, jak to się mówi. No ale życie idealne w galaktyce nie istnieje. Jest pożądane, Jest pożądane, ale ale niestety jest jak jest. Jest jak jest. No dobrze, więc mamy tę sytuację i zazwyczaj co jest tym momentem problematycznym? Mnie się wydaje, że problem zaczyna się wtedy, gdy najemca traci płynność, to znaczy wtedy, gdy ta ciągłość przestaje mieć miejsce, albo gdy wynajmującemu powinie się noga w jakimś innym miejscu, na jakimś innym projekcie i on ma problemy finansowe. Jak to widzisz? To są te dwa powody, o których powiedziałeś. Dobrze, że powiedziałeś o tym drugim, czyli że noga się może powinąć na innym projekcie, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie zawsze właściciel budynku takiego jak ten że jest to tylko jego jedyny budynek, tak? Najczęściej Wręcz w przeciwnie. świecie nieruchomości jest to tak, że te portfolia tak zwane istnieją, czyli że właściciel ma więcej niż kilka budynków, czasami różnych rodzajów ma budynki, czyli aktywa może mieć i biurowe, i magazynowe, Jasne. i handlowe, także taki miks, zróżnicowane portfolio to się nazywa wtedy. Natomiast to też z różnych powodów, różne są strategie biznesowe, najczęściej dlatego, żeby dywersyfikować ryzyka. Tak jest. Jasne. Więc to jest także bardzo ważne, żeby pamiętać, że to może być tak, że jeden budynek dobrze performuje, jest wszystko ok, a w drugim jest Ale są zupełnie jakieś padaka. Jest padaka. trzy inne aktywa, Tak. które mają problemy. No i Jasne. można tym jakoś balansować do pewnego momentu, natomiast może się zdarzyć, że gdzieś szala się na którąś stronę przechyli. Mam tu na myśli tę stronę, gdzie nie ma pieniędzy i wtedy robi się problem, no bo jeżeli nie mamy, właściciel ma pieniądze skąd? Z czynszów, tak? Tak zwany cash flow, czyli przepływ finansowy, to są czynsze. I jeśli najemcy nie płacą, jeśli coś tutaj się nie składa, no to wynajmujący ma problem po prostu i tyle. A musi cały czas, żeby budynek działał, żeby był prąd, żeby to wszystko działało, no musi płacić czegoś, tak? Jasne. I pasek może się nagle okazać za krótki. I w tym miejscu przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy, bo będziemy mówili o dochodzeniu tych należności, czyli o takim procesie, w którym czasami się znajdujemy, to znaczy my jako prawnicy bardzo często się znajdujemy, gdy pomagamy naszym klientom dochodzić należności. No bo jest dług, są rozmowy, wiecie, rozumiecie, to jeszcze chwila, to za chwilę uda nam się ten problem załatwić, te kolejne dni czy czasem tygodnie mijają i tych pieniędzy nie ma. No i jesteśmy w takim punkcie zwrotnym, co robić? Tak. I to wcale nie jest takie oczywiste, że pójdzie się do najemcy, zapuka i drogi najemco, tutaj macie 50 000. No przecież się umówiliśmy. Umówiliśmy Przecież się się umówiliśmy. 50 000 już kolejny miesiąc. No tak, no my zapłacimy. No więc wtedy wkraczamy często my, prawnicy, i wysyłamy No właśnie, pisma. na czym ta Wasza rola, Maciek, polega? Bo już teraz odwracamy schemat, ja Ciebie zapytam. Generalnie polega na tym, żeby dowieść i zrealizować cel, a tym celem jest zaspokojenie naszego klienta, uzyskanie przez niego należnych mu kwot. I teraz jak to zrobić? Jak najszybciej. Jak najszybciej to zrobić? Postępowania w naszym kraju trwają długo, szczególnie wtedy, gdy podlegają obstrukcji drugiej strony, która może swoimi działaniami, swoimi pismami procesowymi doprowadzić do tego, że postępowanie będzie trwało długo. I aby uniknąć tego wydłużającego się niekorzystnego z punktu widzenia wynajmującego okresu, wprowadzono zabezpieczenia. To jest takie proste. Czym są te zabezpieczenia? Wprowadzono zabezpieczenia. No i jak one działają? I chciałbym powiedzieć o takich dwóch najczęściej używanych, bez teoretyzowania w punkt i w praktyce. Pierwsze to jest gwarancja bankowa, drugie to jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji. No i cóż, to jest bardzo ciekawy problem z gwarancją bankową, bo generalnie mamy gwaranta, mamy za plecami bank, który powinien, i tak się w praktyce dzieje, zapłacić nam naszą należność
Mówię o perspektywie wynajmującego, choć oczywiście można sobie w tej układance włożyć właściwie każdy podmiot, który by takie zabezpieczenie uzyskał. Rozmawialiśmy o banku, rozmawialiśmy o najemcy, w niektórych sytuacjach również on otrzymuje zabezpieczenia. Więc w dużym uproszczeniu działa to tak, że patrzymy w gwarancję bankową, weryfikujemy, jakie są zasady wypłaty. One są zazwyczaj bardzo precyzyjnie i formalnie opisane, to znaczy krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby bank zapłacił pieniądze. I robimy to. Po prostu. Robimy to. Są niuanse, są bardzo ciekawe postanowienia dotyczące gwarancji bankowych, jeżeli wejść w to głębiej, a nie mamy za bardzo na to czasu. Tylko kwestia taka godna zastanowienia, chciałem to zamarkować. Polska spółka, ale zarząd zagraniczny. A w polskie banki wymagają tego, żeby ten zarząd wykazał, że on jest zarządem. I to wcale nie jest takie oczywiste, jak to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że banki oczekują albo osobistego stawiennictwa w oddziale banku, I tu może być problem taki naturalny, albo oczekują tego, że te personalia zostaną potwierdzone przez bank tego wierzyciela. Czyli gdzieś ten członek zarządu z zagranicy musi się pofatygować, żeby potwierdzić, że to on. Choćby taki problem. Więc to jest raz. Natomiast to wszystko jest do załatwienia. Jest system SWIFT, przez który można wysłać takie żądanie. Czyli trochę takich technikaliów, trochę dokładności. Calimy. A co jest tutaj takim największym utrudnieniem, albo co takiego, gdyby było błędne w umowie, nie tak zapisane, to by spowodowało, że przychodzi prawnik i mówi: o, szanowni Państwo, tutaj tego nie macie, bez tego to dalej nie pojedziemy. Będzie bardzo Pytasz trudno. o samą gwarancję bankową, czy pytasz bardziej o cały gwarancję konglomerat bankową, o zabezpieczeń? gwarancję bankową. Więc najczęściej to jest dokument, który jest przygotowywany w oparciu o standardy banków. Więc tutaj trudno coś zepsuć. Owszem, jest wiele takich kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę. Fundamentalne znaczenie ma to, na ile czasu ta gwarancja jest ustanowiona. One są zazwyczaj terminowe, zazwyczaj na rok. I żeby tego nie przegapić. I żeby tego nie przegapić, to jest dość trywialne, ale to zdarzyło się. To się się. zdarza, jak ja przez Zdarzyło lata się. zarządzałam budynkami, to Przeleciało. Tak, przeleciało, słuchajcie, to jest dlatego są sztaby ludzi, które pilnują, są od tego, bo system to system, ale tutaj też liczy się człowiek, że pilnują tego, kiedy jest koniec gwarancji i z odpowiednim wyprzedzeniem też trzeba się zgłosić do... PAL 6, jeżeli jest sytuacja, w której zapomniało się i to zostanie naprawione. Większy problem jest wtedy, gdy koincydencja czasowa jest taka, że nie ma gwarancji i ten podmiot upada. I nie ma kasy. I mamy taki case teraz. I tych pieniędzy nie ma. Tak. Dla tej konkretnej spółki nie udało się odzyskać tych należności to na razie. można porównać tak trochę do sytuacji, kiedy mam ubezpieczenie na mieszkanie, kończy mi się ubezpieczenie 1 kwietnia nomen omen, a 2 kwietnia mam zalanie. No więc to jest ten Więc tak, dlatego trzeba to pilnować, proszę Państwa. Tego pilnować, tak. Tak, i to jest jedna rzecz. I generalnie co się dzieje dalej? Gwarancja jest o tyle fajna, że działa również, gdy podmiot upadnie albo jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Czyli nie możemy na normalnych zasadach dochodzić, to znaczy musimy się wpisać na tę listę i czekać listę wierzycieli. I wiadomo, że szanse na to, że zostaniemy w całości zaspokojeni, spadają, a tutaj ciach 100%. Czyli bank wtedy wstępuje w rolę wierzyciela i udaje się do tego dłużnika i mówi: to teraz zamiast płacić temu wynajmującemu wierzycielowi, to zapłać mi. Więc to jest z perspektywy wynajmującego bardzo fajnie. Bardzo fajne, podobną rolę wywołuje czy spełnia kaucja gwarancyjna, to znaczy cash, który jest na rachunku. No a drugi z tych ważnych, Kosy, tak zwane. drugie z tych ważnych zabezpieczeń to są siódemki. Tak. No i cóż, jeżeli nie mamy gwarancji bankowej albo nie mamy tej gwarancji w pełnej wysokości i musimy jednak iść do sądu, to aby uniknąć postępowania rozpoznawczego, czyli tej pisaniny, pism procesowych, terminów rozpraw, możemy przyspieszyć ten cały proces, żądając nadania klauzuli wykonalności oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, zwanemu potocznie siódemkami. Dlaczego? Bo jest on określony, ten sposób, w artykule 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. To są 3 siódemki, 3 kosy. Tak. Tak to jest potocznie nazywane. No i co się dzieje? Instrukcyjny termin na nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności to 3 dni. To jest termin, który w przyrodzie nie występuje,
Jaki występuje w przyrodzie, Maciek? Ale realnie występuje termin miesięczny, tak bym powiedział, gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, ale bywa oczywiście różnie. Więc to da jest, się jeszcze udźwignąć. da Chociaż się wiadomo, udźwignąć że jak zamiast nie ma się- 3 lat. Tak, prawda? jeśli się nie ma popłaconych pieniędzy, to każdy dzień się liczy. Tym bardziej, że to nie jest koniec drogi, bo dopiero z takim dokumentem można iść do komornika, który znowu potrzebuje trochę czasu na to, żeby przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, zająć rachunki bankowe i przekazać później środki wierzycielowi. No i liczy się jeszcze to pierwszeństwo, o którym może byś wspomniał, Maciek, że Tak. dlaczego tak ważne jest, żebyśmy szybko się zgłosili, żebyśmy szybko działali, jeżeli mamy dłużnika, tak? To jest dość oczywiste. Dlaczego warto być szybkim, gdy się dochodzi swojej należności? Dlatego, że jeżeli się nie jest szybkim, to dla Ciebie już nie wystarczy. Dziękuję. A gdybyś to rozwinął tak w 2 zdania albo 3, kto pierwszy ma pierwszeństwo? To jest trochę bardziej skomplikowane, bo tak długo jak nie są ogłoszone postępowania upadłościowe czy restrukturyzacyjne, to działa zasada, kto pierwszy wyegzekwuje swoją należność, Ten lepszy. Ten ma. To znaczy, kto Tak. się zrobi to odpowiednio szybko, zwiększa swoje szanse na to, żeby być zaspokojonym. No bo wiadomo, skoro Jest są z czego, zatory płatnicze, tak, to tak. znaczy, że dłużnik nie ma na wszystko, więc trzeba optymalizować te jeszcze działania, ma, póki tak. jeszcze coś ma. Więc tu dynamika procesów jest jak najbardziej wskazana. Natomiast jeśli jesteśmy już w innej rzeczywistości, w której ten nasz dłużnik upadł albo znajduje się w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które go chroni, no to wówczas mamy sytuację, w której taki normalny wierzyciel, jak na przykład wynajmujący w umowie najmu, będzie zaszeregowany niżej niż podmioty uprzywilejowane. Te podmioty uprzywilejowane to jest ZUS, Urząd Skarbowy, pracownicy, no tacy, Tak, i z którzy tym się nie słusznościowo powinni Tak. być zaspokojeni. Tak, no to jest z mocy wyżej. prawa, tutaj z tym Tak. nie podyskutujemy. I generalnie te grupy to sprowadzają się do tego, że tylko jeśli te wyższe grupy zostaną zaspokojone w całości, no to pozostałe środki będą rozdysponowane na rzecz tych wierzycieli z niższymi kategoriami. Tak, dlatego warto działać szybko. Aga, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, było mi bardzo miło. To jest nasze 3. spotkanie i mam wrażenie, że każde jest trochę lepsze i niestety krótsze. Maciek, dzięki serdeczne. Kondensujemy treści, więc bardzo dobrze, się też cieszę. No i myślę, że zapraszamy niebawem na kolejny odcinek. A w naszym kanale Studio Gesell znajdziecie Państwo więcej treści związanych z nieruchomościami komercyjnymi, z nieruchomościami, ale również inne treści moich koleżanek i kolegów z Kancelarii Gesell. Serdecznie zapraszam i dziękuję.